Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na energię. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie korzystać z naszego linku zająca, który przejdzie do świata najtańszych gier. Nie ma żadnego, kupuj na energię. Szanowni widzowie, drogie żbiczki, ja witam serdecznie, Zajczan z tej strony. Proszę Państwa, zapraszam na dzisiejszy specjalny odcinek z Hearts of Iron 4. Odcinek podwyższonego ryzyka, to trzeba przyznać, ale jak zawsze poprawnie polityczny oraz family friendly contencik zostanie dowieziony. Proszę Państwa, wracamy na modyfikację Thousand Week Rise, gdzie to Teutoni wygrali II wojnę światową. My jednak dzisiaj nie Teutonami, bo to już mamy rozegrane, natomiast z tego co widzę, to są nowe kontenty, fabułę, rozumiesz, pod Rzymian. I my sobie na tym Thousand Week Rise'u, uwaga, na modyfikacji, gdzie Teutoni wygrali II wojnę, zrobimy sobie fabułkę rzymiańską. Zobaczymy, co tutaj będzie. Trzeba uważać mocno, jeżeli chodzi o poprawność polityczną, także będziemy dużo koalangu i zamienników używać, na to musicie się przygotować, ale takie są niestety realia, jeżeli chcemy dowozić porządną fabułkę. Oni tutaj mają sporo, widzę, zawartości, ci Rzymianie, kompletnie nie wiem, czego się spodziewać, także zapraszam bardzo serdecznie, wspólnie odkryjemy, co tutaj Rzymianie mają do zaprezentowania w tym jakże spaczonym uniwersum. Jeszcze zanim zaczniemy naszą dzisiejszą fabułkę i spaczone detale intrygi, to dla przypomnienia tak, mamy na Thousand Week Rise'u rozegranego Żukowa, Bebici też był klikany, Teutonami też kiedyś zagraliśmy. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, co można ciekawego, fajnego tutaj poklikać, na YouTube by się nadawało, na Thousand Week Rise'u lub na innej modyfikacji, to w komentarzach albo na Discordzie w propozycjach zapraszam, możecie podrzucać swoje pomysły. Dobra, sytuacja wygląda następująco. W Europie Teutoni wygrali razem z Bebici, natomiast alianci utrzymali część swoich kolonii. Mamy 1952 rok, bo tutaj trzeba będzie mocno się wgryźć w fabułkę, także siadać i słuchać uważnie, bo zając będzie nawijał i wspólnie będziemy kminić, co tu się wydarzyło. Te nasze Rzymiany są jako protektorat brytyjski i mamy podzielony region na mandat. Na dwie strefy. Spoko. To mamy wyjaśnione. Tylko problem jest taki, że Brytyjczycy w ciągu gdzieś tam kilku miesięcy powinni się wycofać. I wtedy chyba nasza fabułka się rozpocznie. Na razie mamy jakąś koalicję centrum. Gdzieś tu widziałem, tu jest mechanika Knesseciku i tutaj, rozumiesz, fabułka się jakaś będzie kręcić, szpącić. Zobaczymy, jakie opcje możemy tutaj stworzyć. Jeżeli chodzi o drzewko, rozumiem, że to jest jakieś wstępne drzewko. Wstępne drzewko, które chyba ma nam wyjaśnić fabułę i co tutaj się dzieje na tej alternatywnej rzeczywistości. Dobra, tak więc proszę Państwa, zaczynamy dzisiejsze Hearts of Iron na modyfikacji Thousand Week Rise. Ja tam mówiłem, że mamy partię centrum. Nie, nic bardziej mylnego. My mamy czerwonych pracujących Rzymian, mości Państwo. Mamy czerwonych pracujących Rzymian, ale na pocieszenie ci nasi Rzymianie są w tutejszej wersji NATO. To porozumienie z Toronto. W ogóle śmieszna sprawa, bo Brytyjczycy mają tutaj swój paseczek do Jerozolimy, żeby rozdzielać tę ziemię. Jestem bardzo ciekaw, co się wydarzy, jak protekcja Brytyjczyków za 218 dni spadnie. Ale zawczasu zaczniemy już badać bonusy do sprzętu i do broni. Tak na wszelki wypadek. Pierwsze dobre nowinki, mości panowie, ponieważ mamy wizytę samego Einsteina na naszym uniwerku. I to nam odpala misję. Wizyta Einsteina i musimy po prostu poczekać. No dobra, na razie ten ci Rzymianie polegają na tym, żeby czekać i przeklikiwać cele narodowe, ale spokojnie, fabułka się rozkręci. Zaufajcie, zając ma nosa do fabułek, będą totalne intrygi. Szanowny pan Einstein wygłosił przemówienie, że tylko pojednanie i współpraca lokalnych społeczności i ludów przyniesie radość, szczęście i dostatek temu regionowi. Po czym niestety doszło do zamachu i niestety Einsteina z nami już nie ma. Bardzo złe nowinki. Ej, to będzie ciężki odcinek, żeby przeprowadzić narrację, bo każde słowo trzeba niesamowicie mocno ważyć. Doszło do pewnych nieporozumień pomiędzy dwoma grupami lokalnej społeczności w rafinerii tutaj na wybrzeżu. Posypały się mołotowy, pięści, a Brytyjczycy, którzy nadal oficjalnie mają pilnować porządku siłami policyjnymi, przyjechali za późno. Także tam się, że tak powiem, masakra wydarzyła i zaczynamy okres czerwonej jesieni.
Jak ja ogarnę ten odcinek i wszystko będzie git, family friendly, poprawnie politycznie, to chyba nic nam już nigdy nie będzie straszne, jak my przetrwamy ten odcinek. Proszę Państwa, musimy się przygotować, pokojowe rozwiązanie zaproponowane przez Brytyjczyków, którzy kompletnie nie rozumieją problemu tego regionu. Okazało się niewystarczające, musimy się przygotować i uderzyć. Kolejny etap drzewka nam się blokował, gdzie już będą jakieś wybory. Problem z tymi naszymi Rzymianami jest taki, że są strasznie podzieleni i mają inne wizje na odzyskanie tej swojej ziemi obiecanej. I tu mamy niektóre, że tak powiem, dość radykalne opcje do wyboru, których chyba nie chcemy brać. I tak ten odcinek jest podwyższonego ryzyka. Także nie będziemy żadnych bojówek wcielać do nadchodzącego konfliktu. Poradzimy sobie sami. O, i dzięki temu możemy tych druzów przeciągnąć na naszą stronę. Doskonałe nowinki, bo tutaj te inne kraje też dostały jakiś kontencik, fabułkę mają. No może ci akurat nie, ale pewnie te Syrie, Libany też są ciekawe do klikania. Aha, poczekaj, bo oni mają abondę ship, opuścić okręt. Co tu się dzieje? Ale tu wykipi, ale tu wysrypi, ale będą totalen krygi, mości państwo. I my jesteśmy kompletnie na nie nieprzygotowani. A właśnie, a propos, w Libanie Civil War eksplodował i ten ich malutki kraj, ten paseczek nad wybrzeżem podzielił się, uwaga, na 3 strony konfliktu. Współczuję tym pośrodku, tej republice. O, wykipiało, wysrypiało. Co to jest arabska wiosna? Dosłownie wszędzie, rozumiesz, zaczyna się... Halo, miał być totalny krik. From America with love. No... Burgery wyposażające Rzymian w sprzęt, no to chyba nic nowego, szanowni widzowie, drogie żbiczki, także przynajmniej będziemy mieli sprzęt, będzie można czym walczyć. Mamy plan, tutaj byśmy zabezpieczyli Jerozolimę, tutaj natomiast się skupimy na wczesnym zabezpieczeniu prowincji nadbrzeżnych. Wow, nasze templatki posiadają lornetki, nie może być! Nasza lekutka piechota posiada lornetki, no żem tego się nie spodziewał. Dobra, pierwsze wszystkie tutaj bonusy de facto za technologię do sprzętu wojskowego na naszą biedopiechotę mamy połapane. Tak więc doskonale. Całe 2 nasze dywizje dostaną wsparcie, w sensie bonusy. Cały czas na miejscu znajdują się siły porządkowe Brytyjczyków. Doszło do zniszczenia mostu kolejowego przez nasze bojówki. I Brytyjczykom pękła psycha. Uznali, że nie są w stanie zapanować nad tym regionem. Nie dość, że dopuścili do śmierci szanownego Einsteina, nie dostosowali się do tych porozumień, że mieli się wycofać. Od teraz sami się wycofują, bo uznali, że to wszystko bez sensu. W ciągu 14 dni wykipy wysrypi. No i nadeszło, godzina 0, proszę Państwa, z rozbrojonego narodu klikamy od razu wszyscy dorośli, służba na żądanie, rozumiesz, cały naród powołany, z cywilnej ekonomii mamy totalną mobilizację i ładujemy order wojna rzymiańska. No inaczej się nie dało tego uniknąć. O, nowe dywizje, 6 dywizji, doskonale. Po wycofaniu się Brytyjczyków liczba napięć, eskalacji i prowokacji wybiła poza wszelką możliwą skalę i mamy otwarty konflikt nie z jednym, a z 2 wrogimi state'ami w tym regionie. Zobaczymy, czy nasza frakcja zdała się utrzymać. Dostaliśmy kolejne nowe drzewko. Tym razem wytrzymamy. 30 war supportu. My te wszystkie bonusy do wojny totalnej. Tak, wszyscy na żądanie, totalna mobilizacja. Dosłownie 1 pracująca cywilka, 1 pracująca militarka. To się na pewno, proszę Państwa, uda. Na razie prawdopodobnie będziemy bronić chyba tylko wybrzeża przed przeważającymi siłami nieprzyjaciela. Mają dużo więcej dywizji. Uwaga, wsparcie lotnicze w postaci 6 samolotów. Brzmi groźnie. Cały region zapłonął w ogniu konfliktu. Nasze dywizje bronią naszego skrawka terenu nad samym wybrzeżem. Generalnie się bronimy, ale w jednym miejscu możemy przystąpić do małych kontruderzeń na północy, gdzie wróg ma nie dość, że słabe siły, to jeszcze fatalnie wyposażone. Czekamy aż też marszałek się przerotuje, bo widzę, że go cały czas nie ma, jeszcze za 1 dzień się dopiero pojawi. Kolejny cel, dostaniemy 10 000 manpowera oraz większy generalnie przyrost populacji. I generalnie naszym podstawowym celem jest po prostu wytrwać 200 dni i wtedy będziemy mogli ogłosić deklarację niepodległości. Widzę, że też nowe mechaniki rządu się zaczynają formować.
Podoba mi się to. Normalnie czułbym się, czuję się z tą mechaniczką, jakbyśmy jakimiś Sowietami klikali, no ale jest jak jest. Ej, te 6 samolotów daje nam dominację w powietrzu, rozumiesz? 6 przestarzałych brytyjskich samolotów dominuje. Oponent nawet próbuje ratować się force atakiem, co ni na nic mu się nie zda. Co to w ogóle za wybór? Możemy prosić burgerów o pomoc, albo możemy udać się do Delhi, do Indii. Gdybyście mieli do wyboru burgerowy sprzęt do otrzymania, albo indyjski, no to oczywiście, że wybieramy indyjski sprzęt. Co złego może się stać? Ja tylko żartowałem, a widzę, że serio będziemy mieli opcję zakupu indyjskiego sprzętu. No cóż, jest jak jest, mości państwo. Plan na wygranie tej wojny. Ale mamy jakiś Division Attack minus 75%. To dlatego tak dobrze idzie ta nasza ofensywa na północy w kierunku Akki. Doskonałe nowinki. Minus 75%, rozumiesz? Tu widzę, że tylko 53 się skaluje. A i tak wygrywamy. Dobra, świetnie. Pierwsza kratka tej wojny, tej serii zajęta. I teraz mamy ciekawe cele narodowe, które nam tutaj dają możliwość przeprowadzania operacji w danym regionie. Po prostu dostajemy bonusy. Tutaj na przykład jak do tego dojdziemy, to dostajemy bonus na Galię. Tutaj, czyli akurat gdzie prowadzimy starcia. To nie będziemy czekać na te bonusiki, od razu przejdziemy do ofensywy. Jedna nasza dywizja kontra 3 wroga. Dobrze, dobrze, to idzie Keski, spadają, wielka kontrofensywa Gali. Dwie nasze dywizje spokojnie wyczyszczą ten obszar. Dobrze, pierwszy z oponentów zlikwidowany, faktycznie te bonusiki w tym regionie. Które te prowincje są tak małe, że nawet nie mogę kliknąć, ale załóżmy, że tam faktycznie dostaliśmy ten bonus za region. Tu teraz będzie do ofensywy, a właściwie do obrony i ofensywy na Jerozolimu. To jest ten region. Doskonale. Przygotować się, Wpisujemy pierwszego żbiczka. Doskonałe nowinki. Przygotować się, przegrupować i zaraz ruszamy do kolejnej wielkiej ofensywy naszych czasów. Dobrze, 6 samolotów, a jaki impact na tego ma? Ile nam daje ta dominacja powietrzna? Air Support daje nam 2%, a im obronę zbija o cały 1%. Ale ten 1% odmieni losy wojny, tej wojny. Doskonale, weszły bonusy, pokaż, są te bonusy za region? Bonusy za region mieliśmy dostać chyba? 30 dni Division Attack Brave Rudora. Załóżmy, że tak jest. Bo Rzymianie sami siebie by chyba nie oszukiwali. Dobra, podrzucajmy tą dywizję dobrze, ale dzięki temu, że my robimy ofensywę na północy, to przestali dociskać nasze prowincje. O to chodziło. No dobra, może już jednak nie przestali dociskać, ale tym bardziej łatwiej przebijemy się na północ. Troszeczkę jest problem w prowincji portowej tutaj. Pokaż, jak straty wyglądają. 5000 do 23 000 plus ta pomniejsza frakcja, którą w całości już zlikwidowaliśmy. Na razie zatrzymaliśmy linię frontu, powiedzmy, podzieliliśmy północ-południe. Za 4 dni będzie można ogłosić deklarację niepodległości. No i mamy to. Ogłoszenie niepodległego państwa rzymiańskiego. Rok 5713 według ich kalendarza. Dostajemy jednego research slota. Doskonałe nowinki, proszę państwa. A to nie zakończyło wojny. Walka trwa dalej. Oj, ogłoszenie niepodległego państwa rzymiańskiego rozsierdziło wszystkich dookoła. Niedobre nowinki! Niedobre nowinki! Bardzo niedobre nowinki. Dobra, na szczęście Liban jest neutralny. Będziemy mieli dosłownie po jednej dywizji na kratce i spróbujemy tego się utrzymać. Czy możemy negocjować porozumienie? Co ty powiadasz? W tej kryzysowej sytuacji zwracamy się do najbardziej czerwonych ze wszystkich czerwonych Rzymian. Ty, jakbyśmy zrobili taki czerwony Izrael? Jakbyśmy zrobili taki takie czerwone państwo rzymiańskie, brzmi jak plan. Doskonałe nowinki, więcej bonusów do ostatecznego Enzigu. Tu gdzie my, tu granice. Dobra, kupujemy indyjski sprzęt. Trzeba wystawić więcej dywizji. Gdybym wiedział, to byśmy zawczasu wystawiali więcej dywizji. Teraz nie wiem, czy my się utrzymamy. Bo jakby to powiedzieć, wróg ma znaczącą przewagę. No, ta nasza kropka walczy z tym wszystkim. Rozumiesz? Z tym wszystkim. Niedobre nowinki, bo zaczynamy powoli się cofać. Przeważające siły nieprzyjaciela napierają na każdą naszą prowincję. Każda kratka, każda wioska, każde miasto jest non-stop atakowane. 8 dywizji gdzieś tam na szybko jest szkolone. Ale to 8 dywizji niewiele może zmienić. Z drobnych planów ofensywnych zeszliśmy na całkowitą obronę. Jedną prowincję musieliśmy oddać do kluczową z portem. Zobaczymy, czy uda nam się utrzymać.
Jakby tego było mało, że musimy bronić tego naszego skrawka wybrzeża przed przeważającymi siłami nieprzyjaciela, to jeszcze pozbyliśmy się tych paramilitarnych bojówek w naszym kraju, gdzie wcześniej mogliśmy tam troszeczkę władzy im przekazać. Także 5000 manpowera, szkoda, że tych dywizji nie mamy, przydałyby się niesamowicie. Jeszcze chwila i będziemy mogli wystawić naszą nową milicję. O właśnie, pyk, pierwsze dywizje pojawiają się na froncie, to jest podwojenie liczby armii. Co prawda wartość ich bojowa jest beznadziejna, sprzęt z Indii powoli płynie. Zaraz karabiny trzeba będzie zakupić. O, i elitarna dywizja. Elitarna dywizja to jest po prostu zwykła dywizja. To jest jeszcze pusta dywizja. Niesamowite. To po to robiliśmy cel narodowy na elitarną dywizję, która jest pusta. Dobra, dostaliśmy tego, wzmocnienie sił powietrznych. W ogóle śmieszne jest to, że jak zwykle w Hojczanie się walczy, tam jest te tysiące samolotów i na mapie lata ich tylko kilka jako wizualizacja, to teraz ta wizualizacja to tak naprawdę są wszystkie samoloty, które biorą udział w tym konflikcie. Jednakże dostaliśmy wsparcie. Czy my w ogóle jakieś lotnisko mamy? Nowe samoloty, nie pytajcie skąd i dlaczego tu jeszcze jest świeża burgerowa nalepka, to się zaraz zmyje. Wrzucamy samoloteły, pyk, dobra i teraz powinniśmy wywalczyć dominację w powietrzu. Doskonałe nowinki. No i cyk, dominacja w powietrzu wywalczona, ściągnęliśmy wrogie lotnictwo i dostaliśmy nawet, czy ja dobrze widziałem, że mamy... Tak, mamy strategiczne bombienie, bo dostaliśmy latające fortece. Też nie pytajcie od kogo. Generalnie to nie mamy planu na zwycięstwo, ale właśnie możemy opracować plan na zwycięstwo. Możemy dążyć do jak najszybszego zakończenia wojny tak jak się da, albo możemy dążyć do totalnego zwycięstwa. No, nie musicie pytać Zajączka, każdy go zna, on zawsze spaczone pomysły ma. Jak na przykład dostaliśmy dywizję lightów ciężarówkami, piaty. Naprawdę piaty mamy jako antitanki. Bo generalnie ten nasz brak planu na zwycięstwo, ja znowu nie zobaczyłem. Tak to jest, jak się nie czyta drzewka narodowego i nie patrzy na duchy narodowe, to tak jest. My mamy minus 100% do ataku na ich dywizję. To też jest złe, bo jak się bronimy, to dywizja też atakuje, czyli w sumie broniąc się nie zadajemy obrażeń. To wiele wyjaśnia, dlaczego było tak ciężko. Totalne zwycięstwo zostało ogłoszone. Doskonałe nowinki. Zakupimy... Oho, można naciskać na zawieszenie broni. Zakupimy więcej sprzętu. Więcej sprzętu zakupimy. I myślę, że możemy rozpocząć pierwszą naszą rzymiańską kontrofensywę w tej wielkiej wojnie naszych czasów. Chyba że ta kontrofensywa się wywróci. Podrzuć kolejną dywizję na wielką kontrofensywę naszych czasów. Podrzuć czołg. Jeżeli nie mają nawet najprostszych panzów, to te nasze ciężarówki i czołgi będą ich masakrować. Ale niestety przebijają w 100% te lighty. O, czyżby wielka kontrofensywa naszych czasów? Czyżbyśmy jedną kratkę przepchali? Dostaliśmy w ogóle wsparcie niszczycieli, 4 niszczyciele, które mogą ostrzeliwać brzeg, więc to się przyda do obrony prowincji. No nie, my tutaj lecimy pod piękną armię zawodową, chyba damy radę, prawda? Chciwie, ale jak wprowadzimy lepsze dywizje, powoli modernizując templatki, jeszcze trochę, puszujcie mości panowie, jeszcze kawałek, tak, jedna kratka do przodu wypchnięta, doskonałe nowinki, tego bym chciał. Od razu 6 dywizji, na razie obejść Jerozolimę i lecieć na prowincję obok, na południe. Mamy to, bezpośredni szturm na Jerozolimę, Keski spadają, wojska egipskie nie są w stanie im pomóc, także pozbędziemy się jednego oponenta i wyrównamy linię frontu, to są doskonałe nowinki, mości panowie. Powolutku, krok po kroku, prowincja za prowincją, odniesiemy wielkie zwycięstwo w tej wojnie, doskonale. No, powoli jakoś to zaczyna wyglądać, ja na ich miejscu bym już może zaczął myśleć o kapitulacji. Problem jest taki, że ta wojna jest strasznie kosztowna, my żyjemy tylko dzięki importowi indyjskiego sprzętu. Ale pogrom, ale przełamanie, jaki tu kociołek możemy zrobić? Naprzód, Rzymianie, napierać! Rzymskie legiony, no dobra, może nie przesadzajmy. O, ale tutaj porciuch jest odcięty. Ależ to siadło, dobra, leć od południa. Od razu cały tutaj półwysep ogarniemy, synajski. Kontruj te dywizje. Łap to wszystko, rozrzucaj atak, ten port trzeba zdobyć. Bardzo mucio importante to jest. Jak to tego, zawieszenie broni z Egiptem, jak my to... Zobacz, co my teraz tutaj robimy. Żadnego zawieszenia broni. Ostateczne zwycięstwo wielkie czasów naszych. No jednak podpisali zawieszenie broni. No dobra, ale przynajmniej jednego wroga mniej. Ładnie, żeśmy dopuszowali granicę. I z terenów, gdzie wycofał się Egipt, możemy sobie rozlać się na terytorium sąsiedniej Jordanii, bo ta prowincja, o właśnie, zawieszenie broni.
bo żeśmy spuszowali tam, gdzie nie było wojsk egipskich. No i w sumie jedyne, co nam pozostało, to pokonać... co nam jeszcze zostało? Do Iraku trzeba się dostać. O, masakra. A, dobra, oni wypisowali już sami z siebie, bo właśnie się bałem, że będziemy musieli tutaj przez tą jedną kratkę górską, rozumiesz, puszować. Dobra, ej, mamy wielkie zwycięstwo naszych czasów. Rzymiańska wola walki do ostatecznego zwycięstwa na indyjskim sprzęcie odniosła sukces. I to nie jest sen, tylko spaczony za odcinek z Hojczana u Zająca. Rzymiański spis powszechny w 54 w nowo ustalonych granicach. Mamy ile? Totalna populacja to jest... 1 300 000? To mało. Uprawnionych do głosowania jest 870 000. Podział na Rzymian. Poziom piśmiennicy 89%. No doskonale. No tak, mamy zamkniętą gospodarkę, to również wiemy, to również wiemy, to również wiemy. Dobra, głos narodu. Szybkie wybory po konflikcie wygrała obecna koalicja rządząca z czerwonymi na czele, ale w koalicji z konserwatystami. Także nie mam pojęcia, jak oni nam się dogadują. Tam była opcja oczywiście, żebyśmy na początku w eventach poszli w te bardziej tam jakieś skrajne bojówki te wojskowe i tak dalej, ale no, nie przesadzajmy na tej modyfikacji, to i tak ten odcinek jest podwyższonego ryzyka. Tak z ciekawości, Adiego już nie ma, ale to jego imperium teutońskie się nie rozpadło, nawet nie wiedziałem, że da się je utrzymać, bo tu powinny wszystkie te papety wyeksplodować. Civil War powinien się odpalić, chyba że to dopiero przed nami, bo mamy lipiec 54. Natomiast nam się odpaliła kolejna, już nie wiem, która część drzewka, gdzie powoli możemy szykować ten kraj na dłuższą rozgrywkę. Sytuacja się ustabilizowała i mamy mechanikę masowej migracji Rzymian do naszego państwa. Drogie to po 100 political power, ale na razie na nic innego nie możemy wydawać, także rozszerzajmy miasta. Dostajemy stabilkę, zwiększamy poziom urbanizacji w danych regionach, także doskonale. A, tylko to zżera wszystkie nasze cywilki, doskonałe nowinki. No i mamy duży, że tak powiem, opór przeciwko naszej okupacji. No nie da się tego ukryć, że część regionów nie posiada naszych korów. Mamy cały czas zamieszki, które przeradzają się właśnie w sabotaż infrastruktury. I trzeba gdzieś tutaj, że tak powiem, rozwiązać kwestie innych społeczności, jakbyśmy to ładnie określili. Dostajemy political power z manpower -2 i stabilność -0,10. Najbardziej boli stabilność -0,10, bo i tak mamy mało, a jeszcze bardziej będzie spadać. Więc trzeba jak najszybciej rozwiązać ten problem. Widzę, że te drzewka jakoś się tak przeplata. Mamy 3 jakby gałęzie i musimy je na zmianę robić. Przeszliśmy przez drzewko polityczne. Nie wiem, do czego to zmierza, jakie tu są opcje. Czy my utrzymujemy obecną władzę, czy można coś tutaj jeszcze poszpądzić, pokręcić, bo tam różne opcje były do wyboru, ale to mniejsza. Ważniejsze, że drzewko przemysłowe, drzewko industrialne tutaj się pojawia. Pracę nad Morzem Martwym, jedna cywilka, tak? Wiem, będę się cieszył z jednej cywilki, bo dodaje nam obecnie jakikolwiek przemysł. Robimy teraz cele odnośnie dyplomacji, drzewko dyplomatyczne tutaj klikamy i to są takie puste cele, gdzieś tam przeklikujemy, jakaś fabułka, ale bez większego znaczenia, poza jednym wyjątkiem, proszę Państwa, poza jednym wyjątkiem. Zrobiliśmy sobie cel narodowy na odkrycie prawdy i mamy mechanikę, że za pomocą agentów musimy zdobyć u Teutonów dowody na to, co oni zrobili. No wiecie, o co chodzi? Także byśmy musieli za pomocą agencji przeprowadzić, o właśnie, byśmy musieli przeprowadzić akcję, aby zdobyć niepodważalne dowody i pewnie przedstawić je gdzieś na zachodzie. Generalnie my nie mamy przemysłu, żeby rozbudowywać wywiad, ale chyba dostaniemy 2 agentów sami z siebie i będzie można przeprowadzać operację. Ciekawa sprawa, mechaniczka wykorzystana lorowo. Chłop ma wszystkie potrzebne narodowości. Teutońska, polska, rzymiańska, wybiciowa i podwójna teutońska. Dobra, nie wiem, weźmiemy go. Potrzebujemy siatki szpiegowskiej. Dobra, wyślemy go do Teutonii. Niech buduje siatkę szpiegowską. Drugiego agenta dostaniemy za miesiąc. A, dobra, już czaję, bo tu jest mechanika, że będziemy mieli te fale migracji, rozumiesz? I trzeba mieć gdzie ich załadować. Dlatego my robiliśmy tę przestrzeń życiową tam na peryferiach ich miastach. I teraz musimy mieć miejsce, gdzie ich załadować. Także tych możemy, bo to są te różne odmiany tych Rzymian. Wrzućmy ich do miast. O, jeden slocik na miasto poszedł, dobra. I mamy wystarczającą siatkę szpiegowską, możemy... Co my musimy zrobić, żeby zdobyć te niepodważalne dowody? Musimy
przesłuchać teutońskich biurokratów w rządzie i sztabie wojskowym. Dobra, to możemy od tego zacząć, to trochę potrwa, 711 dni. Wyślij agenta, wyślij ciebie. Operacja niby ryzykowna, jak tylko się da wykonać. Kurde, no ile ich się zjeżdża? Ej, to my aż tyle, rozumiesz, osiedli nie mamy, żeby ich wszystkich zalokować tam, gdzie chcą. Bo jak nie będą, jak ich załadujemy nie do tych miast, gdzie chcą, to się rozsierdzą. Na razie mamy jeszcze przestrzeń życiową. Ładujmy ich na razie na peryferia, bo tych peryferyjnych miasteczek mamy więcej pobudowanych. No przyznam się szczerze, że nie za bardzo kojarzę te rzymiańskie sprawy polityczne, w sensie kto jest kim, jakie tu są opcje, bo tutaj czerwoni to nie są czerwoni, oni wszyscy mają jakieś swoje inne rzymiańskie poglądy, że tak to określę. Nie udało się, w sumie nawet nie za bardzo chciałem go utrzymać, jak już to chyba idziemy bardziej w czerwonych i udało nam się pozbyć Dawida z roli premiera. Zobaczymy, czym go zastąpimy. Zastąpimy go niejakim Mosze i odblokujemy finalne rzymiańskie drzewko. Partia się nie zmieniła, ale mamy pana Moszego. Finalne rzymiańskie drzewko, powiadasz. No jak ktoś jeszcze chce migrować do państwa rzymiańskiego, to są ostatnie wolne sloty, a właściwie ostatni wolny slot się właśnie wyprzedał. Także jest jak jest, nie nadążam budować tych przedmieść, tych miast i tak dalej. Ich tam zjeżdża po 50-60 tysięcy, jakoś przyrostu manpowera nie widzę. Oni zjeżdżają, ale do armii ewentualnie jako pobór to się pchać nie będą. A my już jedną wielką wojnę naszych czasów przetrwali. Dobra, przyznam się, że trochę nie ogarnąłem tej rzymiańskiej polityki. W sensie, no tu jest za dużo dziwnych postaci, dziwnych opcji. Docelowo gdzieś tam szukałem opcji tych najbardziej czerwonych, ale chyba się nie uda i znowu wracamy do tego pierwszego premiera. Właśnie powrócił, bo ten się nie sprawdził, miał tam jakieś afery. No jest jak jest. Dobra, w tym chaosie politycznym zaraz odbędą się kolejne nowe wybory. I w ogóle zostało połączone Jordania z Irakiem. To nie wiem, czy to dobre nowinki. I cały czas nie ma Civil War'a u Teutonów, ani te ich wschodnie Reichskomisariaty się nie powyzwalały, nie doszło. A to oznacza fatalne nowinki, bo liczyłem, że tutaj będziemy robić jakąś kontrofensywę i powrót do Europy. No przestańcie przyjeżdżać, amemy, nie mamy dla was przygotowanych slotów ani miasteczek. No na razie jeszcze sytuacja jest pod kontrolą, nie mamy przeludnienia. Nie mamy, o to akurat są dobre nowinki. Bo odpowiednie partie się boostują, a tutaj będziemy mieli w czerwcu 58 wybory. Spróbujmy sformować rząd z tych wyników wyborów, jakie uzyskaliśmy. Obecna partia ma 37 miejsc, tak? Ci mają po 27, 4, ci tutaj 3. Spróbujmy coś poczarować. I tu się odpaliły opcje. Tu się odpaliły decyzje. I będzie trzeba politycznie poczarować. Kurde, dobra, to się nie uda. Ja myślałem, żebyśmy mogli, że pozwolimy tym bardziej czerwonym mapamom, ten United Workers Parties, żeby oni formowali rząd, ale się chyba nie da. Tak więc... To jeden z tych trzech, tak? Mapa i mapam. Dobra, ale możemy tych mapamów zaprosić do koalicji. Oni powinni się chyba zgodzić. Oni powinni się zgodzić. Daje nam to w ogóle koalicję z nimi. Daje nam już 64 miejsca. Możemy jeszcze partię... Co to jest? To są socjaldemokraci? Liberałów możemy do koalicji zaprosić. No nie takie były moje plany, ale niestety nie udało się tego lepiej zrobić. A, teraz w ogóle, że wszystkich możemy zmontować do koalicji. Dobra, mamy 80 szabelek, rozumiesz, w Knesecie. Możemy przeprowadzić wotum zaufania, pyk. I... No chyba jest dobrze, no powiedzmy, chyba jest dobrze. Nie wiem w ogóle, czy dało się wprowadzić tych czerwonych United Workers Party i tak dalej do władzy, czy była taka opcja. I tak mamy z góra czerwony rząd. I wrócił ten Żbiczek, co był na początku, co był na początku, tylko jeszcze ma silniejszą władzę, bo resztę tych partii koalicyjnych ściągnął i mamy jeszcze większe poparcie. Dobra, wyszło jak wyszło, niech jest. Grudzień 58 przyjęto naszych Rzymian do ONZ-u. Tu jest jakaś w ogóle mechaniczka ONZ-u, tylko o, tu jest mechaniczka ONZ-u. Nie wiem, co my możemy robić. Jakieś głosowania będą i tak dalej, misje, kryzysy. W końcu coś się zaczyna dziać, bo myślałem, że przez to, że nam się nie udało żadnej bardziej, że tak powiem, agresywnej ścieżki wybrać, tylko de facto wpadliśmy w demokrację taką liberalną, powiedzmy czerwoną, tymi Rzymianami, więc sami nie możemy poddymić w regionie, Teutoni się nie rozpadli, te wszystkie
Na to ONZ-y na razie biernie oczekują. Natomiast mamy, że tak powiem, blokadę Suezu. I to nie pomarańczowy ją zarządził, tylko w Egipcie. A to nam dało możliwości. A, kolejna ekipa przyjechała. No dobra, gdzieś tam powoli manpower zaczyna rosnąć. Faktycznie te migracje dają efekty. No, odblokowano to drzewko możliwości. W drzewku dyplomatycznym akurat jedyną ścieżką, jaką mogliśmy zrobić, przez to, że tak dziwnie się polosowało na świecie, była ponowne nawiązanie przyjaznych relacji z Brytyjczykami. I teraz możemy razem z nimi spiskować. Troszeczkę, że tak powiem, nawiązanie do naszej rzeczywistości, gdzie faktycznie tam Brytyjczycy z Francuzami i Rzymianami próbowali ogarnąć ten kanał sueski, ale to burgery z maciakami czerwonymi wtedy ich powstrzymały. Zobaczymy, jak będzie tym razem. Generalnie nasz kraj do niczego się nie nadaje, poza totalną defensywną obroną. My nie mamy w ogóle surowców. I przez to, że nie mamy surowców, musieliśmy polecieć w rozproszony przemysł, bo on zmniejsza kary za braki surowców. Także więc sobie żyjemy na tych... Nie wiem, z czego oni składają ten cały sprzęt, jak my mamy 0 stali. Dosłownie mamy 0 stali. My nic nie mamy w tym kraju. Niczego nie ma i nie będzie. A, kolejna ekipa. Weźcie trochę tego złomu ze sobą przywoźcie, jak już migrujecie do tego naszego państewka, co? Ciekawą opcję daje też te Thousand Week Rice. Można, jak mamy nadmiar Army Experience'a, można przepalać na wbijanie masterii ręcznie. To się przyda. Bo na razie i tak nie mamy co z tym robić, także przepalajmy. Czekaj, bo jakiś młyn się dzieje. Wybuchła wojna pomiędzy Syrią a tym sojuszem haszemicko-jordańsko-irackim. I według nas to jest czas. Według nas to jest czas, zrobił się cel narodowy, a który prowadzi nas do operacji Kadesz. Wypowiadamy wojnę Egiptowi. W końcu. Ej, nie można przerywać celów narodowych. Samo się skipnęło. A więc operacja Kadesz. Operacja Kadesz. Jesteśmy gotowi. Ej, guzik, prawda, że jesteśmy gotowi? Egipt ma sojusz z Libanem i Syrią, a to oznacza... Cholipka, znowu nie mamy dywizji, znowu nie jesteśmy przygotowani na wielką wojnę naszych czasów, znowu musimy panicznie na szybko rekrutować puste dywizje. O, uwielbiam Hojczana. Wyślemy 4 dywizje na północ. 4 dywizje na północ, których jedynym celem jest na razie obrona granicy. Reszta naszej armii ma przeprowadzić, że tak powiem, szybką 3-dniową operację, tak zwany Kair w 3 dni. O, druga wojna! Operacja Kadesz się rozpoczęła. Dawaj bonusy do piechoty, bonusy do armii. Mamy lepiej zorganizowaną, wyposażoną piechotę. Trzeba to wykorzystać. Może nie udało się przeprowadzić gigantycznych reform armii w tym czasie, ale myślę, że to powinno wystarczyć, aby złamać opór oponenta. Przebijamy się gładko przez granicę. Myślę, że nawet tutaj można wejść na razie autopuszyk. Będziemy tylko lekutko pomagać, aby w odpowiednich miejscach frontowo kontrować dywizję i przepuszowywać. Wy też dołączyliście do wojny! Poczekaj, bo to jakaś globalny konflikt na tym się odpalił i wy macie... Ej, no ale my z Brytyjczykami spiskowali, tak? Czemu Brytyjczycy wspierają Jordanię zamiast nas? Zdradzeni, jak zawsze. No to teraz jest problem. Musimy bardzo szybko wystawić nowe dywizje. Bardzo szybko musimy wystawić nowe dywizje. Błyskawicznie musimy wystawić nowe dywizje i część dywizji oddelegować do zabezpieczania, że tak powiem, flanki. Do zabezpieczania flanki. Bo jeżeli po jednej dywizji na kratkę styknie, będzie dobrze. Jak najszybciej przynajmniej do Suezu spuszujmy. No już wielkie zwycięstwo raczej nam nie będzie pisane przez to, co się odwaliło. Bebici, i ty, Brutusie, przeciwko mnie. Wszystko sam muszę zrobić. Zdegraduję was. Czemu my nie dostajemy żadnych ochotników? Gdzie jest nasze wsparcie? Odblokować Suezy, tu i teraz. Dobra, przynajmniej scenario jest kociołek, nie jest kociołek, bo tu nie ma przejścia. Ale możemy zrobić tak, weź skontruj tego. Wy musicie przeatakować tego. Wy cały czas trzymajcie te włoskie wsparcie. Tu linia frontu się trzyma. Jedną dywizją do Suezu. Czy możemy wystawić nowe? Nie, to jeszcze trochę potrwa. Cholipka. Nie! Elajaty padły. Niedobrze. Wielka kontrofensywa. Wyrzucić stąd oponenta. Naprzód husaria. O kurde, ty, 4 dywizje. No dobra, na razie kierunek północny jest nam nie po drodze.
No powiem wam, że nie jest za kolorowo na rzymiańskim rejonie. Dopuszowaliśmy do Synaju, nie udało się dopchnąć do Suezu. No nie spodziewałem się, że Jordania z tymi wszystkimi dołączy do wojny, bo oni tak walczą między sobą. Ta Syria powoli zaczyna przegrywać. Nie wiem, po co oni nas zaatakowali. A, bo oni mają sojusz z Egiptem, a my na trzeciego wbiliśmy. Dobra, to wiele wyjaśnia. Cały czas też musimy budować, że rozumiesz, przestrzeń życiową dla tych ameb. Dobra, jest szansa, jeżeli z marszu teraz, o właśnie, zajmiemy, kurde, zablokowali nas, dobra, tu już się nie przebijecie, brońcie po prostu tej strony Suezu, na razie dopuszujmy do samej do samej cieśniny. No Bebici i ty, Brutusie, przeciwko mnie. No i pokarało Bebiciego, a my tymczasem przeprowadzamy wielką ofensywę na pustyni jordańskiej, wykorzystując to, że wróg tam walczy między sobą, o właśnie, ale popadło. Przeprowadzamy małą kontrofensywę. Przez Suez niestety już na razie nie przejdziemy i nie mam pojęcia, jak my to ogarniemy, chyba że Bebici cofnie swoje dywizje i te puste egipskie wypuszujemy. Proszę mi to wytłumaczyć. Najpierw Bebici, rozumiesz, zdradza nasze Rzymy, a teraz burgery z Brytyjczykami przesyłają dywizje pancerne na te pustynie. Ale my je tutaj masakrujemy. Prawda, nie do końca nasze dywizje są w stanie przebijać te medy, ale wygrywamy tą bitwę. I cyk, jednym kliknięciem, rozumiesz, mastery sobie wbiliśmy. Fajne jest to, że jak masz nadmiar PP i nie masz co z nim teraz robić, to możesz sobie, znaczy PP, Army Experience, możesz sobie za to Army Experience przepalać i wbijać mastery na wyższy poziom. Czekamy, aż się zbuduje supply hubik i myślę, że będzie można przeprowadzić małą ofensywę w Suezie. Tu na razie się bronimy, dalej nie idziemy, bo wykorzystujemy też to, że oni się między sobą walczą, także nie chcemy tutaj za bardzo dociskać. Italo Barbie przejmuje władzę. Aha, i nowa ekipa przyjechała. Jak oni przyjechali, jak Suez zablokowany, a tu wojna totalna. Dobra, dawaj manpowera. Ty, ja zapomniałem, ci nasi agenci tam działali. I co, udało się? Jedna, druga operacja zakończona sukcesem, tak? To zdobywanie dowodów. Tak, no to jeszcze musimy raz wysłać tych agentów, ja zapomniałem o nich. Oni tam siedzieli, rozumiesz, że już się u tych Teutonów zadomowili. Wyszli na szybko po 2 agentów. Niech zbudują siatkę szpiegowską i przeprowadzimy jeszcze jedną opcję, to zdobędziemy dowody. Oho, supply hubik się pojawił i... A, bo my pociągów nie mamy! Więcej pociągów! Oni nam bombią te pociągi? Co jest z tymi pociągami? Nawet stal zacząłem kupować od Francji, która jako jedyna pozostała lojalna. No dobra, bo ten supply hub nie za bardzo pomoże, to rozpoczniemy na razie małą kontrofensywę tutaj na tych pustyniach jordańskich, bo mamy przewagę, ale myśmy zmietli. Ale myśmy... O proszę bardzo, możemy z Syrią zrobić kociołek i zamknąć siły iracko-brytyjsko-burgerowe tutaj w okolicach Amanu. Wielki kociołek naszych czasów. Ofensywa. Oni bombią nam zaopatrzenie, pociągi, kolej, wszystko tu jest bombione, rozumiesz, lotnictwo ONZ-ów, innych tych lata. I to nie są dobre nowinki. Czy my straciliśmy jedną prowincję, czy mi się wydaje? Nie, to wszystko jest libańskie, to jest libańskie, południowy Liban. No, przez braki zaopatrzenia prawdopodobnie nie uda nam się domknąć tego kociołka. Drugie zawieszenie broni. Możemy podpisać dosłownie White Peace'a i zabezpieczyć nasze posiadanie. Kanan 2000. Albo możemy olać i walczyć dalej. Do ostatecznego zwycięstwa. Do ostatecznego zwycięstwa. To jest do wygrania. Tutaj kilka stron konfliktu walczy. W ogóle w Syrii pojawiły się, uwaga, dywizje ochotnicze ONZ-u. ONZ. Tego jeszcze nie widziałem, fajna rzecz. Ty, a jakbyśmy zrobili tutaj atak? Może się przebijemy? Tu, cieśnina, rozumiesz? Atak, podrzuć te dywizje, te 3. Jako wsparcie, pyk, pyk, pyk. Proszę państwa, mamy to. Jest kociołek w Jordanii. Przebiliśmy amerykańskie czołgi i iracko-jordańskie dywizje obtoczone. Teraz można zacząć zabierać się za likwidację. Braki z kunie spadają, stąd już nie ma odwrotu. Doskonale. Co prawda pomogliśmy troszeczkę Syrii, ale dzięki temu utrzymaliśmy linię frontu. Nie, no, to jest niesamowite, że siły ONZ-u są po jednej stronie Syrii, a Amerykanie i Wielka Brytania walczą za Irak z drugiej strony. I my jako trzecia strona, która po prostu tutaj poddymia. No jak to zawieszenie broni? Właśnie chciałem powiedzieć, że... A czemu oni znowu się zgodzili? Byśmy już sforsowali, rozumiesz tego? Dywizję morską dostaliśmy i sforsowaliśmy Suez, ale widzę, że przynajmniej półwysep trafi pod naszą kontrolę. Doskonałe nowinki. No proszę bardzo, a teraz Egipt wysyła nam wsparcie, tak? Sadat tutaj dowodzi... Nie, anulowałem, ja chciałem przyjąć to wsparcie. Bo walczymy teraz z jednym oponentem w postaci tej kliki jordańsko-irackiej. Widzę, że Syria w międzyczasie zaczęła upadać.
Spróbuję jak najszybciej zająć Damaszek, to będzie przydatny supply hubik. A teraz wszyscy paktują agresji, że o ratunek do Rzymian. Nic bardziej... O, tu już tutaj niestety dywizje wroga się znajdują. A spróbuj z marszu, może to wypchniemy? Nie, bez szans. Aha, i to po prostu nam też dało zawieszenie broni z tymi haszemitami jordańsko-irackimi. Tutaj żeśmy nic sensownego nie uzyskali. No dobra, ale potwierdziliśmy nasze władanie, proszę bardzo. Napizik się powiększył, więcej piasków w pustyni. A nie, sorry, dostaliśmy prowincję, której nawet nie mogę kliknąć. Poczekajcie, muszą nasze dywizje się wycofać i chyba dostaliśmy po prostu te wzgórza Golan pod naszą kontrolę. Kanan 2000. Poczekaj, ja chcę zobaczyć o prowincję, o którą my walczyli. To jest to, tak? Wzgórza Golan. A to? To jest... Aha, to jest ta Syria, dobra. Czyli my tutaj walczyli, żeby tą kratkę dostać, a tutaj ten półwysep Synaj. Mości widzowie, szanowne żbiczki, to chyba tyle, jeżeli chodzi o naszą rzymiańską fabułkę na Thousand Week Rise'u, przynajmniej dla tej opcji, którą nam się udało striggerować, czyli czerwoną demokrację. Chciałem iść w samych czerwonych, ale tak jak mówiłem, nie wiem, czy jest w ogóle taka możliwość, bo gdzieś tam eventy na logikę klikałem, ale nie do końca udało się ich wprowadzić do rządu i mieliśmy taką socjaldemokrację, powiedzmy, u władzy. Ale i tak coś powalczyliśmy, coś porobiliśmy. Niefartownie, że Teutoni przetrwali, nawet nie wiedziałem, że jest taka opcja, żeby na Thousand Week Rise'u Teutoni się nie rozpadli, nie było wojny domowej. Tutaj chłop niestety ogarnął i to nam też chyba częściowo zablokował drzewko. W teorii moglibyśmy jeszcze czekać gdzieś tam może ONZ-y w postaci USA, Francji i Wielkiej Brytanii z De Gaulle, może oni tutaj mogliby robić jakąś interwencję, ale my nie jesteśmy w ich sojuszu. My nie jesteśmy w ich sojuszu, oni nie za bardzo nas chyba też za nami przepadają. Nie mamy też opcji dołączenia do tego NATO. Tak więc to chyba tyle. To chyba tyle. Fabułka rzymiańska na Thousand Week Rise'u przeklikana. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bo te wojny, o te piaski pustyni za pomocą tych gównianych dywizji były naprawdę spocone. Nie ukrywajmy tego słowa. Było naprawdę spoconie, także mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć.